Nie ma w tym za dużo filozofii. Nie. Nie chcę się martwić, a zero było osób. Autopromocja nieskuteczna. Nieskuteczna. Tak, tylko tak trochę mniejszyć nazwy. 16 to jest standard, to jest 19. Ok. Nie? Nie dmucham. Prawda? O matko. A to jest tylko sama sam normalnie. Dzisiaj właśnie czytałem, że mówicie jakieś marsze. Jest. Masz przeciwko PiS. A Zawalić rządka Czyńskiego. Obalić rządka. Ale to co? Nie są, tak? Nie. Gdybym tak trochę przesunął. Proszę bardzo. Tak bardziej tu, nie, tak? chodzi mi to, że komputerki tak uwalniając ten Można, krawędź. tak, tyle. Oczywiście, dobrze. Tutaj stawiam dyktafon. Proszę. Na ziemi. Ale bardzo dobrze. Lepiej Jerał Jima. Teraz Teraz włączyłeś przed chwilą, tak? Tak, on będzie otwierał, także ja się boję, że on i tak zdejmie tutaj. Co będzie otwieram? Komputer. No ale to nie wpływa na to, czy będzie. Słuchajcie, to jest Klapa, tak? Może mu przeszkadzać. Może bardziej z tyłu tak postawmy. O, co? Myślisz? No bo tutaj on operuje tu myszką. Ale machnie ręką, wiesz, sprawdź. O, właśnie, coś tu. No. W ogóle tutaj, żeby najwyraźniej było tego nie Będzie najlepiej, oczywiście. No nie tylko dla autystów. Może po prostu chcą medytować. Normalnie. To idziemy. Nie, dla normalnych, ale jeszcze nie mogę.
Dla normalnych No, a przecież składki opłacasz, to nie to na tyle. To już nie jesteś normalna. No właśnie mówię, że jak dla normalnych to Masz. Zbudził się? Nie. A co, Jim śpi? Nie. Chodzi o poputę. No to dziwne, to jest podświetlony. Cały północ. A jest podłączony ten? A włącz ten. Może ma... On musi złapać sygnał. Myślisz? Tak. Bo on teraz w ogóle nie lampa nie świeci. O, może nie sobie. Ten kursu jest projekt. Wszystko. 4. O, od razu pojawiło się. Obudził się. Tak jakbyś mógł zmniejszyć intensywność. Jednak. Intensywność, żeby było ciszej, bo jest No. Dzięki. Sorry. Już na zapas. Super. One more person. Yeah. Nice to see you. Nice to see you. Welcome back, everybody. Witam serdecznie wszystkich. We're going to sing a song called My Friends, Depression and Fear. Zaśpiewamy pieśń Moi przyjaciele, depresja i lęk. It's on page 16. Na stronie 16. So maybe we'll start first by reading it in Polish. Rozpoczniemy od przeczytania tej pieśni po polsku na stronie 17. Depresja nie przychodzi i nie odchodzi. Depresja nie powstaje i nie ustaje. Depresja nie pęta mnie. Tak więc nie ma uwalniania się. Depresja nie jest prawdziwa.
tak więc jest ona moim przyjacielem w darmie. Lęk nie przychodzi i nie odchodzi. Lęk nie powstaje i nie ustaje. Lęk nie pęta mnie. Tak więc nie ma uwalniania się. I to właśnie czyni lęk. Prawdziwy przyjaciel medytacji. So the melody for this little song, which was composed by composer Johnson Rinpoche, the melody for it goes like this. Depression does not come. Depression does not arise or cease. Depression does not shackle me, so there is no getting freed. Depression is not real, so it is my Dharma friend. The second verse slightly different towards the end. Fear does not come. Fear does not arise or cease. Fear does not shackle me, so there is no getting free. And that is what makes fear meditation's friend indeed. So, we just sing it together. Śpiewamy razem. Depression does not come. Depression does not arise or cease. Depression does not shackle me, so there is no getting free. Depression is not real, so it is my Dharma friend. Fear does not come. Fear does not arise or cease. Fear does not shackle me, so there is no getting free. And that is what makes fear meditation's friend indeed. Welcome to the afternoon session. Witam na sesji popołudniowej. So we're going to follow that song introduction with a meditation. Czyli przechodzimy teraz do medytacji po tym wprowadzeniu przez transmisję. So for the meditation, we start by sitting up very straight. Do medytacji siadamy z właściwą pozycją, z prostym kręgosłupem. And in sitting up straight, that means the chin is drawn slightly in, slightly back, and the shoulders are also drawn slightly back. I pamiętamy również o tym, że broda jest lekko podciągnięta do szyi, również ramiona są lekko obciągnięte do tyłu. So that means your shoulders are not slouching forward, or they're not just sort of hanging there, but there is a drawing back, slight drawing back. Czyli znaczy to, że ręce nie zwisają z przodu, nie są też jakoś tak po środku, tylko lekko obciągnięte do tyłu. And we visualize that in our heart center is a
white pearl about the size of a pea. Wizualizujemy, iż w sercu jest biała perła wielkości groszka. It's not like a solid sphere, but is translucid, shining in all directions, filling our whole body with light. Nie jest jakimś solidnym kawałkiem, tylko jest świetlistą sferą, która rozświetla nasze całe ciało. Focus your attention mainly on the white shining pearl at the heart center. Skupmy naszą uwagę na tej świetlistej, sferycznej kulce centrum naszego serca. The more one-pointedly you can focus attention on the white sphere, the more forcefully it shines, filling the body with light. Im bardziej skupiamy naszą uwagę na tej sferycznej, świetlistej kuli, tym wyraźniej, intensywniej ona świeci. By continuing to concentrate on the white sphere, the light shines out through every pore in the body, shining in all directions. Wskutek intensywnego skupiania się na tej świetlistej, sferycznej kulce widzimy, jak światło jej wypełnia całe nasze ciało, wypełnia wszystkie nasze komórki we wszystkich kierunkach. Shining out through all the pores in the front of the body, on the back of the body. Poprzez wszystkie komórki światło to przenika i oświetla przód naszego ciała, tył naszego ciała, wszystkie kierunki. Now visualize that the white sphere rises up through the central channel of the body and comes to rest at the throat center. Wizualizujemy, iż świetlista sfera przesuwa się kanałem centralnym do góry i zatrzymuje się na wysokości czakry w gardle. And the more you focus attention on the sphere, the brighter the light shines out in all directions, going out through the front of the throat and the back of the neck, shining out in all directions. Im bardziej skupiamy się na tej sferycznej, świetlistej kuli, tym intensywniej świeci ona we wszystkich kierunkach. Now visualize that the sphere rises
and comes to rest at the point in the forehead just between and above the eyebrows, slightly above the eyebrows, in between them. Świetlista sfera unosi się i zatrzymuje się pomiędzy rzęsami, troszkę wyżej. Brwiami. Now visualize that the sphere rises up and goes out through the crown of the head and comes to rest 1 finger's length above the head. Świetlista sfera rusza się do góry, opuszcza nasze ciało w centralnym punkcie głowy i znajduje się 1 palec powyżej naszej głowy przestrzeni. Now visualize that it very, very slowly rises to 1 arm's length above the head. Świetlista sfera powoli unosi się na wysokość ponad naszą głowę, jak długość przedramienia. Now visualize that it rises and continues to rise further and further and further up into the sky until it disappears in space. Świetlista sfera powoli unosi się coraz wyżej. Coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. Coraz wyżej, aż zanika w przestrzeni. Wysoko. Now we'll sing Kimber Image's light offering, a verse which is at the top of page 1. I zaśpiewamy teraz pieśń Kemperykoczego Ofiarowanie światła, strona 2 na samej górze. May the shining light of this candle flame we offer to the 10 directions, victors and their
the darkness of all beings' ignorance. May the shining light of knowledge and wisdom blaze. So the first meditation we did with the sphere of light is an example of a shamatha meditation. Medytację, którą czyniliśmy z tą świetlistą sferą, jest przykładem medytacji szamaty. Shamatha meditation has the special quality that it doesn't require very much explanation. Medytacja szamaty ma taką cechę, że nie wymaga zbyt szerokich wyjaśnień. It's a simple description of what to meditate on. Jest prostym opisem, na co medytujemy. And then the shamatha meditation consists in focusing your attention on the object of meditation without wandering from it. I medytacja szamaty to skupianie umysłu na obiekcie medytacji bez odchodzenia od tego obiektu skupienia. And that is the kind of meditation that most people are familiar with as being meditation. I to jest ten rodzaj medytacji, z którym w większości przypadków ludzie zaznajomieni są jako medytacja. It has the immediate and very powerful effect of quieting the mind. Ma natychmiastowy i pełen mocy skutek uspokajania umysłu. And that's why it's called shamatha, which means a settling peacefully. Dlatego też nazywa się shamatą, czyli osadzenie w spokoju, w spokojności. So your mind settles, it means all of the movement of the mind and thoughts settles down and mind is still. Czyli cały ruch, poruszenie umysłu osiadło i umysł jest spokojny, zatrzymany. By keeping the attention on the object of meditation, the mind is not moving in thoughts. Kiedy jest skupienie na obiekcie medytacji, to umysł nie jest poruszany myślami. That pacifies the kleshas, all the movement or disturbance in the mind. To uspokaja klesie od poruszania i rozpraszania umysłu. And using that kind of meditation, one can advance to very high levels of meditation concentration. I używając tego rodzaju medytacji, można się przemieszczać na bardzo wysokie poziomy skupienia, koncentracji. And that kind of meditation leads to rebirth in the celestial realms or God realms. I ten rodzaj medytacji wykonywany skutecznie doprowadza do odrodzeń w światach niebiańskich. So it's very powerful, very effective. Jest pełna mocy, skuteczna. But it doesn't liberate from samsara. Ale nie uwalnia z samsary. And that means that all of this pacification of the klesha, which is achieved by the shamatha, is lost again when the collected force of the meditation is used up. I niestety
zdolność uspokajania, wyciszania kleci przestaje mieć miejsce, kiedy ustaje siła tej medytacji. Pojawiają się znowu. So that kind of meditation is conditioned. The mind is conditioned to rest. I ten rodzaj medytacji jest uwarunkowany. And for that reason, it doesn't liberate the mind from conditioning. Czyli z tego też powodu nie uwalnia umysłu od uwarunkowania. And that's why the Buddha taught, in connection with shamatha, he taught the vipassana meditation. I dlatego też Buddha w połączeniu z shamatą nauczał medytacji vipassany. And the vipassana meditation, which basically means a deeper insight, is much more difficult. Medytacja vipassany, zwana też głębszym wglądem, jest znacznie trudniejsza. And requires a tremendous amount of explanation. I wymaga nieprawdopodobnych ilości wyjaśnień. Because the vipassana meditation is the method for freeing the mind from conditioning. Ponieważ medytacja vipassany jest po to, aby uwolnić umysł od uwarunkowań. And in that way, when the mind becomes freed of its attachment to the circle of suffering of samsara. I w ten sposób umysł uwalnia się od przywiązania do cierpienia w samsarze, która jest cykliczna. So in order to achieve enlightenment, one needs the combination of shamatha and vipassana. I po to, aby osiągnąć oświecenie, potrzebujemy połączenia shamaty i vipassany. Why would we need shamatha there? Dlaczego potrzebujemy shamaty? Shouldn't it be enough with the vipassana then? Czy nie wystarczyłaby sama vipassana? No, still need the shamatha because otherwise the vipassana just becomes thinking, a lot of thinking. Potrzebujemy shamaty, ponieważ vipassana bez shamaty staje się tylko jednym wielkim myśleniem. And the mind never comes to rest in the clarity that has been achieved through the vipassana thinking. I wtedy umysł nigdy by nie osiadł w klarowności, które pochodzi z praktyki vipassany. So vipassana without shamatha does not have the power to cut through the suffering. Czyli vipassana bez shamaty nie ma mocy odcięcia cierpienia. And the mind keeps forgetting the instruction and wandering back into its old patterns. Czyli wtedy umysł zapomina instrukcji i wpada raz po raz w swoje stare nawyki. So on the Mahayana path, the meditation, both shamatha and vipassana meditation, are motivated by loving kindness and compassion. Na ścieżce Mahayany medytacja shamaty i vipassany jest motywowana przez miłującą dobroć i współczucie. And combining shamatha and vipassana with love and compassion opens the mind out to much larger perspective. I połączenie shamaty i vipassany w tradycji Mahayany z miłującą dobrocią i współczuciem powoduje, że umysł otwiera się znakomicie i staje się ogromny. It's not just me attempting to overcome my clinging to true existence and becoming enlightened.
Czyli nie jest to historia o mnie, który ma odciąć przywiązania i stać się oświeconym. That kind of thinking is not a complete form of vipassana. Ten rodzaj myślenia nie jest pełną formą vipassany. Real vipassana includes all sentient beings and the wish to achieve enlightenment in order to benefit them. I prawdziwa vipassana zawiera życzenie, aby uwolnić z cierpienia wszystkie czujące istoty. Wszystkie czujące istoty są zawarte w tym życzeniu. And that's a very vast meditation. I to jest niezwykle rozległa medytacja. It includes all beings in all directions, in all worlds. I zawiera ona w sobie wszystkie czujące istoty we wszystkich kierunkach, we wszystkich światach. So that's why it's important to develop the bodhicitta in connection with our vipassana meditation. Dlatego też jest ważne, aby pobudzić bodhicittę w kontekście medytacji vipassany. So let's sing this verse called Giving Rise to Bodhicitta, which comes from the textual tradition. Także teraz zaśpiewamy pobudzenie bodhicitty, która pochodzi z tradycji pism. The precious supreme bodhicitta, where it has not arisen, made arise, and where it has arisen, may never decline, but continue increasing further, further and beyond. And the next verse, arousing bodhicitta. I kolejna zwrotka to rozbudzenie bodhicitty. From beginningless time, my mothers have cherished me. What's the point of my happiness if they are left suffering? So in order to liberate the countless numbers of sentient beings, to arouse bodhicitta is a bodhisattva's practice. So with that introduction, let's go on to the next verse of the 8 cases of basic goodness not to be shunned. I po tym wprowadzeniu wracamy do naszej głównej pieśni, 8 przypadków zasadniczej dobroci, od których nie należy stronić. Last verse on page 6. Ostatnia zwrotka na stronie 6. Deva, samsam de doso donga, toimbo, memba la soba. Na soba charvate, toba tata drosu cha, toba kapso, nelo ko ton toba kapso,
Satra Seti Yemi Satra Tang. Rose Jar Kevate Yemi Satra Tonde Tona Tambichu Nani Rose Jarwa Rose Chopati Sen. Panang Redo Travate Panang Le Deva Redo da Travare. Nedo Panang Tang Redo Tang Trava Yamati Sen. Panang Redo Travate Korwa Mabang Nedai. Korwa Dene Mabang Neda. Korwa Ranga Mo Mebe Sena Madrupe Sena Mabang Neda. Same Nedok La Dene Korwa Nimong Trama Mebe Sena Mabang Neda. That's okay. Again, someone might say, I still don't accept that illness is without any root or any ground, because illness is caused by the karmic actions that we perform, the karma, negative karma that we accumulate by going around and around in samsara. So, therefore, nadal może ktoś powiedzieć, że to nie jest tak, że choroba nie ma swojej podstawy, że nie ma bazy. Tą podstawą dla choroby jest karma. Są działania nasze, które wykonujemy w cyklu samsarycznym. The next thing that Gotsampa sings about is how samsara itself doesn't need to be abandoned because its essence is purity. I dlatego też w kolejnej zwrotce Gotsampa mówi, iż samsara nie jest czymś, co należy porzucić, dlatego iż esencją samsary jest doskonała czystość. And so he sings, all of our joy and the pain we go through, all our highs and lows, when realized, have no ground. They are our friends. Don't try to stop pain. Don't try to be happy. Be free of all hope and fear. Samsara is not to be shunned. It's basically good. I mówi, wszystkie radości i każdy przebyty ból, wszystkie nasze wzloty i upadki, kiedy urzeczywistnione, są bezpodstawne, są naszymi przyjaciółmi. Nie wstrzymuj bólu, nie uszczęśliwiaj się na siłę, bądź wolny od nadziei i strachu. Nie strój od samsary, jest ona zasadniczo dobra. Sometimes we are happy, sometimes we suffer, sometimes everything's going great, and sometimes we're down in the dumps. So there's a... Czasami jesteśmy szczęśliwi, a czasami jesteśmy smutni. Czasami rzeczy idą w takim kierunku, jak chcemy, a czasami wszystko idzie na opak, dokładnie tak, jak nie chcemy. Great variety of experiences that we have in samsara. Czyli w samsarze doświadczamy różnorakich wydarzeń. But when we realize their true nature, that all of these experiences have no essence, then they are without any ground. When we realize the true nature of samsara, what we realize is that samsara itself has no ground or no basis in true existence. And when that happens, then all samsaric experiences become our friends. When we recognize their nature, then all samsaric experiences become friends of our dharma practice. Kiedy urzeczywistniamy, że wszystko to, co nam się wydarza, nie ma żadnej podstawy, nie ma żadnego gruntu.
Wtedy urzeczywistniamy, że samsara nie ma żadnej podstawy, nie ma żadnego gruntu. Wtedy wszystkie doświadczenia, które jawią się nam, są naszymi przyjaciółmi. Nothing to be worried about, but rather something that enhances our realization. Nie mamy się czego bać. Wszystko, co się wydarza, wzmacnia nasze urzeczywistnienie. So therefore, there's no need to try to stop pain or to try to be happy, to try to bring about happiness, to try to create it. We can be free of all hope and fear. W związku z tym nie ma powodu, aby usuwać ból. Nie ma powodu, aby być szczęśliwym. Nie ma powodu, aby zabiegać o szczęśliwość. Należy porzucić wszelkie nadzieje i lęki. Because in the true nature of reality, there's nothing to stop. W prawdziwej naturze rzeczywistości nie ma nic do zatrzymania. There's nothing to create. Nie ma nic do stworzenia. There's nothing to hope for or to be afraid of. Nie ma nadziei na cokolwiek i nie ma obaw w kontekście czegokolwiek. So samsara is not to be shunned. It's basically good. Od samsary nie należy stronić. Jest ona dobra w swej podstawie. It's for two reasons. First, it has no essence, so there's nothing to get rid of. Z dwóch powodów. Pierwszy z nich to to, że samsara nie ma esencji, czyli nie ma tak naprawdę czego porzucać. Its nature is purity. And secondly, because the true nature of mind is originally pure and can never be adversely affected in the slightest way by any karmic act or anything that appears in samsara. In terms of Czyli samsara jest doskonale czysta i z drugiego powodu umysł w swej naturze jest również doskonale czysty i ta doskonała czystość podstawy umysłu nie jest splamiona przez jakiekolwiek karmiczne działania, przez jakiekolwiek czyny, które wykonujemy. The basic nature of mind. So for these two reasons, samsara is not to be shunned. It's basically good. I z tych dwóch właśnie powodów samsara nie jest czymś, od czego powinniśmy stronić. Jest dobra w swej podstawie.
someone might ask if illness and sickness have no ground, no root, then why is it that some people are sick their whole lives or afflicted by chronic illness? This is something that Gautama sings about in the next verse, when he sings, "And though this human life," meaning this whole life, "is plagued by the torments of falling ill, don't think that's bad. Don't plan to get around it. Then it will be your badge, your proof of conduct of equal taste. Your sufferings not to be shunned. It's basically good." Oponent może zapytać, w takim razie, skoro choroba nie ma podstawy, to dlaczego niektórzy ludzie cierpią całe życie? Dlaczego jest tak, że zmagają się z chronicznymi chorobami przez całe życie? I Gycangpa odpowiada, i choć ten ludzki żywot nękany jest przez męki choroby, nie sądź, że są złe, nie knuj, jakby je obejść. I to stanie się twoją odznaką, twoim dowodem na zachowanie równego smaku. Nie stroń od cierpienia, jest ono zasadniczo dobre. When someone appears to be sick for their whole life even, still, it's just like an appearance in a dream. And that's what its quality is. It's a confused appearance, appearing due to the coming together of causes and conditions. Nawet jeżeli ktoś przez całe życie zmaga się z chorobą, jest ona doskonale czysta. Jest to przejawienie, jest to zjawisko, które manifestuje się wskutek zejścia się przyczyn i warunków. But having no reality. So ale nie ma swego prawdziwego istnienia. So we say the illness has no reality. It might be a good idea to look at that statement a bit more closely. Jeżeli mówimy, że nie ma prawdziwego istnienia, to może warto się temu stwierdzeniu przyjrzeć bliżej. Because there's reality is not just one. Ponieważ jego rzeczywistością nie jest pojedynczość. There is not one reality. Nie jest to jakaś jedna rzeczywistość. In fact, the Buddha said there are two basic realities. Buddha powiedział, że są dwie podstawowe rzeczywistości. And they are relative reality and ultimate reality. Jest rzeczywistość względna i rzeczywistość ostateczna. Or another way to say it is apparent reality and genuine reality. Lub też można powiedzieć, że jest rzeczywistość zjawiskowa, jawiąca się i prawdziwa rzeczywistość. So apparent reality is our relative experience and involves anything that appears. I ta rzeczywistość zjawiskowa, względna, to jest to, co nam się manifestuje i zawiera ona w sobie wszystkie zjawiska. So illness has that kind of reality. It appears. I choroba jest rzeczywistością tego rodzaju. Ona się manifestuje. And normally we don't go any further than that, right? If we think this is real because I am experiencing it. In other words, is real because it is appearing to me. I zwykle nie wychodzimy poza tę rzeczywistość. Zwykle mówimy, ona jest prawdziwa, ponieważ mi się jawi. But that's not true. A to nie jest prawda. Apparent reality is a false reality.
ta zjawiskowa rzeczywistość jest błędną rzeczywistością. In Tibet it's called kursu, which can either be translated as completely fake reality, or it can be translated as completely covering reality. Po tybetańsku nazywa się kursu i znaczy przetłumaczyć fałszywa, podrobiona rzeczywistość, podrobiona. I jest to rzeczywistość, która jest kompletnie nie taka, jaka ona jest. So the illness is an appearance, and that appearance is covering up what the illness actually is. I choroba jest właśnie taką rzeczywistością i ona jest jak gdyby ta rzeczywistość, ta manifestacja tej choroby zakrywa to, czym ona naprawdę jest. Apparent reality covers up and hides genuine reality from us. Czyli ta zjawiskowa rzeczywistość przykrywa i ukrywa przed nami prawdziwą rzeczywistość, tą, jaka ona naprawdę jest. And pain is a particularly convincing appearance. I ból jest tym, co niejako potwierdza nam te zjawiska. It's very difficult to see how intense pain from a chronic illness that goes on day after day, month after month, year after year, how that could be just apparent reality. To us that seems to be real. Jest strasznie trudno uzmysłowić sobie, iż ból pochodzący z chronicznej choroby, manifestujący się chwila po chwili, dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku, strasznie trudno sobie uzmysłowić, iż nie jest to prawdziwa rzeczywistość, tylko pozorna rzeczywistość. So that's where the analysis comes in. Dlatego też wprowadzane są analizy. Without the analysis that provides us with the valid reasons why apparent reality is not genuine reality, without those reasons, we don't get it, we don't see it. Dlatego wprowadzane jest miarodajne myślenie, jest analityka, która wprowadza miarodajne dowodzenie i dopiero wnioski z tego dowodzenia stanowić mogą i stanowią dla nas podstawę do prawdziwego pojmowania rzeczywistości. And of course it's difficult to apply an analysis that will immediately clarify how intense pain could be an illusion. Oczywiście bardzo trudno jest prowadzić taką logikę, która szybko wyklaruje nam to, iż intensywny ból jest tylko złudzeniem. And that's why Rinpoche uses the example of chronic illness experienced in a dream. Dlatego też Khenpo Rinpoche wprowadza pojęcie chronicznej choroby doświadczanej we śnie. Because there it's obvious that as long as we don't know we're dreaming, we think there is all this illness and pain. As soon as we realize we're dreaming, then we see that those appearances are not actually happening. Dlatego też, kiedy śnimy o bólu i cierpieniu, o chorobie i bólu, to przeżywamy to, jakby były prawdziwe. Ale kiedy sobie uzmysławiamy, że są tylko chorobą i cierpieniem we śnie, to z tego faktu nie powstaje cierpienie. Uzmysłowienie jest jednocześnie przekroczeniem cierpienia.
Normally, one doesn't start the analysis of apparent reality with something very serious like pain. Zwykle nie rozpoczynamy nauki tych analiz, tej medytacji analitycznej z czymś tak poważnym jak silny ból. We started with something more neutral. Rozpoczynamy od czegoś bardziej neutralnego. So that's why I usually start with a glass. Dlatego też zwykle rozpoczynamy od na przykład szklanki. This glass is an appearance. Why? Ta szklanka jest przejawieniem. Dlaczego? Rinpoche gave a definition of an appearance that whatever is created by causes and conditions is an appearance. I Khenpo Rinpoche w tym miejscu daje definicję zjawiska. Zjawiskiem jest to, co powstaje wskutek własnych przyczyn i warunków. He also gave a definition of illusion. Daje również definicję złudzenia. And that is, whatever is created by causes and conditions is an illusion. I mówi, cokolwiek jest wytworzone wskutek przyczyn i warunków, jest złudzeniem. So that's very simple to understand. That this is a mere appearance because it's created by causes and conditions. Więc jest to bardzo proste do zrozumienia. To jest jedynie zjawiskiem, dlatego że jest wytworzone wskutek własnych przyczyn i warunków. But even that is not very easy to catch. Ale nawet to nie jest łatwe do uchwycenia. Because in our everyday experience, I would just automatically see this as a glass. Ponieważ w naszym codziennym doświadczeniu to będę odbierał automatycznie jako szklankę. I wouldn't even see an appearance. Nawet nie będę widział zjawiska. I would see an object. Będę widział przedmiot, obiekt. An actual object. I wouldn't think, oh, here's what appears to be a glass. I jako prawdziwy obiekt oczywiście nigdy nie powiem, to jawi się jako szklanka. But since this was produced by causes and conditions, it has no more reality than was given to it by those causes and conditions. Ponieważ jawi się wskutek własnych przyczyn i warunków, to uosabia to, co tworzą te przyczyny i warunki. So this was the causes and conditions connected with making glass, or you take some very fine ingredients like sand and heat it up and blow it through a tube and you can get a glass out of it. Czyli bierzemy piasek, bierzemy krzemionkę, rozgrzewamy ją, roztapiamy w wysokiej temperaturze, następnie tworzymy warunki do tego, aby to szkło, które pochodzi z tego roztopionej krzemionki, przyjęło formę, kształt ten, który mamy, studzimy i jawi się to, co mamy przed sobą, szklanka. But if I throw the same glass that was created by heat into a very hot fire, then the glass will disintegrate again. Natomiast jeżeli tę szklankę nagle wrzucę do wysokiej, czy też poddam działaniu wysokiej temperatury, szkło się podgrzeje i rozpuści z powrotem. The same cause that created it destroys it. Ta sama przyczyna, która spowodowała, iż to powstało, zniszczy to. So this has no power to exist as an object without getting the causes and conditions exactly right. To samo w sobie nie ma mocy istnienia jako przedmiot bez właściwych, bez przyczyn i warunków, które umożliwiają jego manifestację. And in saying it's an appearance, that means it is a mere appearance. That means it does not exist as the object that it appears to be. Jeżeli mówimy, że jest to zjawisko, to mamy na myśli, że jest to jedynie zjawisko, tylko zjawisko. Coś, co może istnieć tylko wskutek własnych przyczyn i warunków. The object is empty, the appearance is empty of the object that it appears to be. W zjawisku nie ma tego obiektu, tego przedmiotu, jakim ono się jawi.
So what is that emptiness? Czym jest więc ta pustka? It is it is the fact that what appears to be an object does not exist by nature. Znaczy, że to, co się jawi jako obiekt, nie istnieje tak z natury. If it existed by nature, then it wouldn't need any cause to produce it. Gdyby istniało z własnej natury, nie musiałyby istnieć żadne przyczyny i warunki do jego wytworzenia. Because it cannot appear without its causes, it is empty of existing by nature. Wskutek tego, że nie może istnieć bez przyczyn i warunków, znaczy to, że nie ma własnej natury. Jest puste własnej natury. So once we've understood that in connection with something neutral like a glass, then we can start applying it to difficult situations like our feelings. I kiedy się nauczymy i wyćwiczymy tego rozumowania, tej logiki, tego klarownego myślenia w odniesieniu do obojętnych obiektów, to możemy zacząć stosować tę logikę do znacznie trudniejszych przypadków. And exactly the same logic applies to the painful feeling of illness that applies to the glass. Dokładnie ta sama logika ma odniesienie do bolesnych odczuć pochodzących na przykład z choroby, jak do analizy tych, jak do szklanki. The illness is an appearance. Choroba jest zjawiskiem. But it is an appearance that is empty of what it appears to be. Natomiast jest zjawiskiem, w którym nie ma tego, jak ono się manifestuje. So what it actually is that emptiness. Czyli czym ono jest w rzeczy samej, jest ono pustą. Or more precisely, it's the combination of the appearance and its emptiness. Lub też bardziej precyzyjnie można powiedzieć, jest połączeniem przejawienia i pustki. So the pain is the union of appearance and emptiness, exactly like pain in a dream. Czyli ból jest przejawieniem i pustką dokładnie tak samo jak ból we śnie. And it's very helpful for us as meditators to train in this view before we get a serious illness. Jest bardzo pomocny dla nas medytujących, aby ćwiczyć się w tym poglądzie, zanim zaczniemy go stosować do takich przypadków jak ból. Because if we train in it and become very skilled at seeing that everything that seems to be an actual object is really an appearance, then we can also apply that to pain. Ponieważ kiedy się wyćwiczymy w tym, że wszystko, co nas otacza, jest jak złudzenie, i jeżeli osiągniemy określoną biegłość w tego rodzaju analizach, to wtedy możemy zacząć stosować to do takich doświadczeń, do takich zjawisk jak ból. So this kind of analysis is not really something arbitrary. Tego rodzaju analizy nie są czymś arbitralnym. Like it's not that it doesn't really matter. I to nie jest tak, że nie mają one żadnego znaczenia. It matters very much. Mają ogromne znaczenie. It is what will give us the power to handle everything that comes up in our life. Jest to narzędzie, które daje nam zdolność działania ze wszystkim, co pojawia się w naszym życiu. So everybody should actually be taught this in school. Czyli w rzeczy samej każdy powinien być uczony tego w szkole. It's just as important as knowing how to read and write. Jest to tak samo ważne, jak ważne jest czytanie i pisanie. In fact, it's even more important than knowing how to bardziej read. ważne niż czytanie i pisanie. But it requires a certain amount of merit to even meet these kind of instructions. Natomiast wymaga ogromnej zasługi, żeby w ogóle spotkać tego rodzaju nauki. And so we can be very grateful that we have met them,
practice them diligently because we understand how meaningful they are. Powinniśmy być pełni wdzięczności, iż spotkaliśmy te nauki i praktykować je wytrwale, rozumiejąc ich wartość i wagę. So I hope that helps to make the Rinpoche's statements on this more, easier to understand. Mam nadzieję, że to wyjaśnienie ułatwia zrozumienie nauk Khenpo Rinpoche'ego. Even if we are afflicted by chronic illness that doesn't go away, still, don't think that's bad. Don't plan to get around it. Nawet jeżeli dotyka nas chroniczna choroba, która trwa stale, nie uznawajmy, że jest to coś złego. Nie próbujmy jej porzucić, wyjść poza nią. Don't view it as something that we have to get rid of. Nie patrzmy na nią jako na coś, co powinniśmy porzucić. Recognizing its true nature, we can do that. And if we can do that, then it will be your badge, he sings, your proof of conduct of equal taste. Nie porzucajmy jej, rozpoznawajmy ją i jeżeli będziemy zdolni tak praktykować, to ten rodzaj praktyki, ten sposób pracy z chorobą będzie naszym dowodem, naszą oznaką na zachowanie równego smaku. So conduct of equal taste means to practice seeing the experiences of happiness and suffering as equality. Postępowanie równego smaku znaczy postrzeganie stanów happiness, szczęścia i nieszczęścia jako tożsamych, jako równych. As being basically the same. Jako będących w swej podstawie takimi samymi. Of the nature of equality. Mających naturę równości. Seeing the experiences of illness and health to be of the nature of equality. Widzenie choroby i zdrowia jako w swej naturze tożsamych, równych. If we can do that, even if it's an illness that afflicts us our whole life, if we can do that, then the illness itself becomes our badge. Jeżeli będziemy zdolni utrzymać takie postrzeganie, to nawet w obliczu choroby chronicznej, która trwa całe życie, to tego rodzaju podejście będzie naszą oznaką. Like a beautiful piece of jewelry. Jak piękny klejnot. That adorns our practice, that enhances our practice of learning to see suffering and happiness to be equal. Który ozdabia naszą praktykę widzenia cierpienia i szczęśliwości jako równych, tożsamych. And then suffering is not to be shunned because it's basically good. It has no essence of its own, so there's nothing to get rid of. I w ten sposób cierpienie nie jest czymś, czego należy unikać. Cierpienie nie ma swojej esencji. W związku z tym nie jest w swej podstawie dobre. Its nature is purity, so it's basically good. Jego naturą jest czystość. Jest on w swojej podstawie dobry. Dobre. So we'll take a break, maybe half-hour break. Okay. Półgodzinna przerwa.
Coś muszę dać inne. Wyłącz, nie pauza, tylko wyłącz. Po 80%. 80%. Sztroch. Czyli, że mogło być 100%, to było już 100%. Nie wytrzymali. Tak. Musieliśmy zacząć się nie pokazać, ale ruszać się. No, dziw. A takie coś za panie. Masaż to było za 30 minut, za 20 minut.